Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek raportu z frontu, cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową na poszczególnych odcinkach frontów wojny rosyjsko-ukraińskiej, a dziś podsumowanie wydarzeń na koniec dnia 27 sierpnia 2025 roku. Na wstępie zachęcam Państwa do pozostawienia komentarza oraz polubienia pod tym nagraniem. W ten sposób pomogą nam Państwo w rozwoju naszego kanału oraz w docieraniu do nowych odbiorców. Zacznijmy dziś od wydarzeń na poszczególnych odcinkach frontu, a w końcowej części tego materiału wrócimy do ostatnich uderzeń powietrznych, lotniczych obu walczących stron. Rozpoczynając omówienie bieżącej sytuacji na terenie Ukrainy, zacząć należy oczywiście jak zwykle od odcinka południowo-zachodniego, a więc obwód chersoński. Niezmiennie sytuacja jest tutaj całkowicie stabilna. Rosjanie prowadzą ograniczone uderzenia powietrzne oraz artyleryjskie, atakując Cherson i jego bezpośrednie okolice, jednak przede wszystkim przy użyciu dronów FPV. Rzadziej dochodzi tu do bombardowań lotniczych z wykorzystaniem bomb szybujących. Nadal nic nie wskazuje tu na ewentualną rosyjską koncentrację celem przeprowadzenia na tym odcinku prób forsowania Dniepru i desantu na jego prawym brzegu. Przesuwamy się wobec tego w kierunku północnym, a następnie wschodnim. Docieramy do wschodnich krańców obwodu chersońskiego. Tu cały czas obserwujemy rosyjskie działania zaczepne w rejonie miejscowości Stepnohirsk, kilkadziesiąt kilometrów na południe od Zaporoża. Rosjanie po opanowaniu Kamiańskiej, co miało miejsce już dobrych kilka tygodni temu, kontynuowali działania celem wyparcia Ukraińców z sąsiedniej niewielkiej miejscowości Plawni, która, jak się wydaje, na chwilę nagrywania przeze mnie tych słów w całości bądź też niemal w całości pozostaje pod kontrolą rosyjską. Rosjanie po raz kolejny dotarli do południowych krańców miejscowości Stepnohirsk. To powtarza się dość regularnie, gdyż wojska rosyjskie na przestrzeni ostatnich tygodni co najmniej kilka razy docierały do przedmieść, czy właściwie do pierwszych zabudowań tej wsi, gdzie byli zatrzymywani w wyniku ukraińskiego oporu. Na ten moment najświeższe dane z tego rejonu wskazują na ponowne dotarcie rosyjskich żołnierzy do południowych krańców tej wsi i utworzeniu niewielkich przyczółków na terenie zabudowanym. Jak się wydaje, Ukraińcy po raz kolejny będą próbowali wyprzeć wojska rosyjskie z terenu zabudowanego celem ustabilizowania sytuacji na południe od Stepnohirsku. Na ten moment rejon ten nie ma większego znaczenia dla obu walczących stron. Prawdopodobnie jedynym celem rosyjskim w tym rejonie jest wiązanie walką ukraińskich sił zbrojnych i ewentualne tworzenie dylematów po stronie ukraińskiego sztabu generalnego co do tego, czy należałoby ten odcinek wesprzeć dodatkowymi rezerwami. Przesuwając się nieco na wschód, mamy działania o charakterze pozycyjnym w rejonie miejscowości Mali Szczerbaki oraz Stepowa. Nic nie wskazuje jednak tutaj na ewentualne zmiany terenowe. Analogiczna sytuacja na południe od Orechowa, gdzie walki mają charakter pozycyjny na wschód od miejscowości Mała Tokmaczka. Przesuńmy się po raz kolejny w kierunku wschodnim. Na południe od Hulajpola sytuacja jest całkowicie ustabilizowana. W tym rejonie wojska rosyjskie nie prowadzą żadnych działań zaczepnych. Sytuacja zmienia się nieco na wschód, a właściwie północny wschód od Hulajpola, gdzie Rosjanie w ostatnim czasie odnotowali pewne postępy już na terenie obwodu dniepropietrowskiego i w strefie granicznej między obwodem donieckim a dniepropietrowskim oraz zaporowskim. Najnowsze dane wskazują na to, że Rosjanie posuwają się na północ od miejscowości Olchiwskie celem prawdopodobnie oskrzydlania ukraińskich pozycji obronnych, ale dużo poważniejsze postępy rosyjskie odnotowano kilka kilometrów dalej na północ, gdzie po wcześniejszym opanowaniu miejscowości Temerivka w kolejnych dniach, to miało miejsce na przestrzeni ostatnich kilku dni, Rosjanie kontynuowali działania zaczepne, osiągając i zajmując miejscowości obratne, zaporowskie oraz Nowocherchiivka. Na ten moment w tym rejonie mamy informacje o rosyjskich działaniach zaczepnych na kierunku wsi Ternowe oraz
Nowomykołajówka. Na ten moment brak jednak danych co do tego, aby Rosjanie osiągnęli w tym rejonie jakieś dalsze powodzenie. Nie ulega jednak wątpliwości, że ponownie kilka kilometrów dalej na północ Rosjanie z rejonu zajętej uprzednio Maliwki, już na terenie obwodu Dniepropietrowskiego, posunęli się dalej na zachód aż do wsi Woronek, która jak się wydaje pozostaje pod kontrolą rosyjską. Zabudowania tej niewielkiej miejscowości w ostatnim czasie kilkukrotnie przechodziły z rąk do rąk. Ukraińcy wyprowadzali tutaj serię kontrataków, ale finalnie wieś ta ponownie trafiła pod kontrolę rosyjską i na ten moment, jak się wydaje, nadal pozostaje pod tą właśnie rosyjską kontrolą. Oznacza to rosyjskie oskrzydlenie ukraińskich pozycji obronnych w rejonie miejscowości Kamyszowacha, zarówno od południa, jak i północy, co może oznaczać, że w niedalekiej przyszłości Ukraińcy zostaną zmuszeni do wycofania się z tej jednej z ostatnich będących pod ich kontrolą wsi na terenie obwodu donieckiego w południowo-zachodniej części tego obwodu. Przesuńmy się nieco dalej w kierunku północnym. Walki trwają cały czas w rejonie Oleksandrowhradu. Mieliśmy kilka dni temu nagranie ze strony rosyjskiej wskazujące na rzekome zajęcie zabudowań tej wsi. Jak się wydaje, było to po raz kolejny nagranie fałszywe. Jednakże tu należy w pewną dygresję z mojej strony wprowadzić. Na przestrzeni ostatnich tygodni doszło do wyraźnej zmiany sposobu prowadzenia działań zbrojnych i ich dynamiki. O tym mówiłem już wielokrotnie, więc do tego wątku nie będę szeroko wracał, ale ma to swój wpływ również na to, jak możemy geolokalizować postępy walczących stron. Zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy większość swoich działań prowadzą obecnie w medialnej ciszy. Związane jest to z tym, aby nie doprowadzić do sytuacji, w której na skutek publikowania materiałów filmowych bądź też zdjęciowych strona przeciwna zdecyduje się na wzmocnienie danego odcinka, co mogłoby doprowadzić do ustabilizowania sytuacji. I wobec tego nie mamy tak naprawdę właściwie żadnej publikacji materiałów filmowych, zdjęciowych, nie mamy nawet nagrań z dronów strony rosyjskiej i ukraińskiej, co utrudnia geolokalizowanie ewentualnych postępów wojsk rosyjskich tudzież ukraińskich. Wobec tego musimy skorzystać z materiałów pośrednich, czy to zdjęć satelitarnych, czy to raportów terenowych ukraińskich bądź też rosyjskich żołnierzy, mili blogerów, ewentualnie ukraińskich cywilów. I kilka dni temu mieliśmy publikację z rejonu Oleksandrowhradu, takiego wybranego materiału filmowego, gdyż obie strony dość regularnie publikują materiały wskazujące na rzekomą kontrolę danych rejonów, na których to materiałach widać wbite flagi rosyjskie bądź też ukraińskie. W większości przypadków, i to dotyczy zarówno Rosjan, jak i Ukraińców, są to materiały obliczone wyłącznie na użytek propagandowy. To znaczy, żołnierze rosyjscy i ukraińscy przez terenowych dowódców lokalnych są zmuszani do tego, aby przemieszczać się przez strefy niczyje, docierać do określonych zabudowań, umieszczać tam flagi państwowe bądź też flagi jednostki wojskowej. Te flagi są następnie uwieczniane z lotu drona, a żołnierze się wycofują, o ile oczywiście przetrwają, bo tego typu działania są obarczone dość dużym ryzykiem. Jest to całkowite pełne szafowanie życiem żołnierzy, zarówno przez dowódców rosyjskich, jak i ukraińskich, i pewnego rodzaju zabawa, która jest całkowicie niepoważna, biorąc pod uwagę to, że mamy do czynienia z konfliktem zbrojnym, w którym żołnierze tracą i ryzykują swoje życie i zdrowie. A więc obie walczące strony po prostu bawią się w pewnego rodzaju capture the flag i umieszczają flagi jednostki wojskowej bądź też flagi państwowe w strefie szarej, w miejscowościach, o które toczą się walki, co miałoby wskazywać na ich kontrolę. No i jeden z takich przykładów to właśnie Oleksandrowhrad, gdzie Rosjanie kilka dni temu opublikowali materiał filmowy, na którym widać umieszczone flagi, ale jednocześnie źródła rosyjskie same sugerowały później, że był to materiał wyłącznie propagandowy, niezwiązany z rzeczywistą kontrolą nad tą wsią. Z drugiej strony Ukraińcy jakiś czas temu opublikowali nagrania z rzekomą kontrolą wsi Jałta, później z rzekomą kontrolą wsi Tołstoj, czy tu akurat Zielony Gaj jest niezbyt tutaj idealnym przykładem, ale zarówno Jałta, jak i Tołstoj są dobrymi przykładami. Tam też Ukraińcy umieszczali swoje flagi, co nie oznaczało ich odzyskania przez wojska ukraińskie, a po prostu możliwość wkroczenia do terenu będącego pod
faktyczną bądź też niepełną kontrolą rosyjską, umieszczenia flag, a następnie się wycofania. Bierzmy to po prostu pod uwagę w momencie, kiedy rozmawiamy o tym, jak wygląda sytuacja na linii frontu, a ze względu na ten skąpy materiał dowodowy, również ze względu na to, że obie walczące strony na samej linii frontu mają stosunkowo niewielu żołnierzy, ze względu na to, że obie strony korzystają na masową skalę z dronów, które stanowią zarówno środek uderzeniowy, jak i środek do prowadzenia działań obronnych, co powoduje, że tego rodzaju przenikania przez pojedynczych żołnierzy obu stron mają cały czas miejsce. Efektem tego jest to, że bardzo trudno jest wskazać rzeczywisty przebieg linii frontu. Na niektórych odcinkach jest to łatwiejsze do uzyskania, na innych jest to właściwie całkowicie niemożliwe do uzyskania i będę na to zwracał uwagę w trakcie tego, jak i kolejnych materiałów. Wracając jednak do wspomnianego, omawianego właśnie rejonu. Aleksandrochrat, jak się wydaje, znajduje się po prostu w strefie szarej, bądź też jest pod kontrolą ukraińską, ale nie mamy żadnych dowodów na zajęcie go przez Rosjan, poza tym fałszywym materiałem. Jeżeli chodzi o sytuację nieco dalej na północ, tu mamy pewien dość trudny rejon do rzeczywistego wskazania pozycji rosyjskich, jak i ukraińskich, gdyż walki trwają tutaj na wysokości miejscowości Tołstoj, Zielony Gaj oraz Iskra. Do Iskry Rosjanie kilkukrotnie się przedzierali, robiły to rosyjskie jednostki szturmowe. W pewnym momencie Iskra w swojej większości zabudowań znajdowała się pod kontrolą rosyjską. Ukraińcy następnie wyprowadzili tutaj serię kontrataków, odzyskując kontrolę nad Iskrą lub też przynajmniej większością tej miejscowości. Dotarły ukraińskie jednostki piechoty do miejscowości Tołstoj, gdzie udało im się umieścić flagi państwowe, ale prawdopodobnie bez faktycznego przejmowania kontroli nad tą wsią. Większe powodzenie Ukraińcy uzyskali na wysokości miejscowości Zielony Gaj, gdzie udało im się odzyskać co najmniej większą część tej miejscowości, ale następnie Rosjanie rozpoczęli serię kontrataków, wypychając po raz kolejny wojska ukraińskie ze Zielonego Gaju i ponownie docierając do Iskry. Jak sytuacja wygląda w tym rejonie w tym momencie, trudno jest mi tak naprawdę powiedzieć. Rosjanie próbowali również forsować linię rzeki Wowcza celem uderzenia na Filię. Część źródeł sugeruje ewentualne rosyjskie powodzenie w tym rejonie, ale dowodów wizualnych oczywiście brak, bo tych zasadniczo już po prostu się nie publikuje, ale również dowodów pośrednich na ten moment nam brakuje. Sytuacja w tym rejonie, na który teraz patrzymy, czyli w okolicach miejscowości Chorichowe, Troickie, Kotliarivka, Nowomykołajivka, Murawka jest dość stabilna i nie zmieniła się w odniesieniu do ostatniego odcinka raportu. Przesuńmy się wobec tego w rejon Pokrowska, zaczynając od tego, co dzieje się na zachód, czy też południowy zachód od tego miasta. Pokrowsk nadal jest jednym z głównych celów rosyjskich działań ofensywnych, przy czym to rosyjskie przełamanie, tudzież włamanie na północny wschód od Pokrowska, o którym mówiłem szerzej kilkanaście dni temu, zostało przez Ukraińców rzeczywiście zlikwidowane, do tego za chwilę, ale wróćmy do tego, co dzieje się na zachód od Pokrowska, gdyż tu Rosjanie cały czas prowadzą działania celem pełnego wyparcia Ukraińców z miejscowości Udacznej Kotłyny, właściwie ukraińskich twierdz, które przez wiele miesięcy skutecznie powstrzymywały rosyjskie uderzenie w kierunku na Serhiivkę i Chryszynę od południa. W tym momencie wydaje się, że około 40-50% zabudowań udaczne zostało przez Rosjan opanowane. Analogiczna sytuacja dotyczy Kotłyny. Ukraińcy cały czas bronią się w północnych częściach obu tych miejscowości. Jeżeli chodzi o sam Pokrowsk, to tu mamy sytuację nie do końca jasną. Ukraińcy niedawno deklarowali pełne wyparcie rosyjskich jednostek szturmowych oraz grup dywersyjno-rozpoznawczych, które dotarły do południowych części Pokrowska, gdzie następnie prowadziły działania sabotażowe, dywersyjne. Skutek tych działań był taki, że część ukraińskich jednostek pojazdów, które poruszała się po Pokrowsku, wpadało w zasadzki. Następnie Ukraińcy rzucili tutaj dodatkowe jednostki celem ustabilizowania sytuacji w samym Pokrowsku. I jak się wydaje, rzeczywiście z rejonu Parku Jubileuszowego oraz wsi Trojanda Ukraińcy zdołali wyprzeć rosyjskie jednostki szturmowe. Natomiast nie jest prawdą to, że Rosjanie w całości zostali z granic administracyjnych samego Pokrowska wyparci, gdyż najnowsze materiały filmowe, pojedyncze jednak się zdarzają, potwierdzają walki w południowo-wschodniej części Pokrowska, w tym w rejonie wysokiej zabudowy, gdzie Rosjanie utworzyli przyczółki, co świadczy o tym, że mamy tam już do czynienia tylko z aktywnością grup dywersyjno-rozpoznawczych, a faktycznym przenikaniem do miasta już jednostek szturmowych, które tworzą przyczółki na terenie zabudowy.
zabudowanym i następnie w oparciu o nie próbują konsolidować stan posiadania i kontynuować wdzieranie się w tkankę miejską celem poszerzania, pogłębienia tych wyłomów. Sytuacja jest jednak z punktu widzenia ukraińskiego względnie stabilna, przy czym nie została w całości w pełni ustabilizowana. Przesuńmy się do sąsiedniego Myrnochradu. To miasto z kolei jest pod pełną kontrolą ukraińską. Na południe od Myrnochradu sytuacja pozostaje stabilna. Tu Rosjanie nie prowadzą działań zaczepnych. Na wschód od miasta niedawno mieliśmy do czynienia z skutecznym ukraińskim kontratakiem, ale prawdopodobnie po prostu przeniknięciem ukraińskich grup dywersyjno-rozpoznawczych, które wykryły słabość w rosyjskich liniach, a prawdopodobnie też miały tutaj wpływ na to fałszywe raporty lokalnych rosyjskich dowódców, którzy przekazywali nieprawdziwe informacje co do rzeczywistej sytuacji na tym froncie, a także osłabienia rosyjskich jednostek, które tu stacjonowały. Efektem było przebicie się Ukraińców aż do miejscowości Myrne, a następnie przenikanie do sąsiedniej Małyniwki. W efekcie sprowadzenia tutaj odwodów Rosjanie przeprowadzili serię kontrataków, wypychając Ukraińców z obu tych miejscowości i w tym momencie walki uległy względnej stabilizacji. Ukraińskie jednostki dywersyjno-rozpoznawcze zostały albo zlikwidowane, albo zmuszone do wycofania się w kierunku Myrnochradu. Niepewna sytuacja, jeżeli chodzi o Mykołajówkę, Myrolubiwkę oraz południowo-wschodnie części nowoekonomiczne. Mogą one pozostawać w części pod kontrolą ukraińską. Przesuńmy się nieco na północ. Walki cały czas trwają w rejonie kopalni pomiędzy Nowoekonomicznym a Myrnochradem. W ostatnim czasie wydawało się, że Ukraińcy nadal kontrolują przynajmniej część z tych zabudowań, ale prawdopodobnie doszło po prostu do zrzucenia ukraińskiej flagi z drona, a większa część zabudowań kopalnianych została przez Rosjan opanowana. Przesuńmy się nieco na północ, a więc w rejon tego rosyjskiego włamania, właściwie przełamania, bo doszło do przełamania czasowego, ale jednak głównej ukraińskiej linii obronnej, czyli tak zwanej nowej linii Donbasu, co miało miejsce kilkanaście dni temu. Ze względu na doniosłość tych wydarzeń, a także groźbę dalszego pogłębiania i poszerzania tego wyłomu przez wojska rosyjskie, początkowo tutaj atakowały elementy jednej rosyjskiej brygady, czyli 132 Brygady Zmechanizowanej. Ukraińcy sprowadzili tutaj elementy co najmniej kilku brygad celem wyprowadzenia kontrataków i tak jak informowałem Państwa w ostatnim odcinku raportu, uderzyli w rejonie Kuczeryw Jaru, gdzie doszło do czasowego okrążenia jakiegoś nieznanego liczebnie rosyjskiego pododdziału. Ze względu na to okrążenie Rosjanie sprowadzili tutaj elementy dwóch kolejnych brygad. Tu mówimy o 110, prawdopodobnie 114 Brygadzie Zmechanizowanej. Te jednostki doprowadziły do odblokowania okrążonych oddziałów, które następnie albo utrzymywały kontrolę nad Kuczeryw Jarem, albo wycofały się na południe. Sytuacja nie była tutaj do końca jasna. Z całą pewnością Rosjanie ponieśli straty w postaci żołnierzy, którzy prowadzili działania w postaci przenikania za ukraińskie linie obronne w rejonie Załotego Kołodziazu, Chruskę, Wesełe, Rubiżne, na północ od Kuczeryw Jaru. Co najmniej kilku rosyjskich żołnierzy dostało się do ukraińskiej niewoli, ale nie możemy tutaj mówić o rozbiciu dużego rosyjskiego związku taktycznego, gdyż nie ma na to żadnych dowodów wizualnych. Na dostępnych materiałach filmowych widzieliśmy raptem kilku rosyjskich jeńców. Natomiast nie ulega wątpliwości, że Ukraińcy zdołali tutaj ustabilizować sytuację. Zdołali po raz pierwszy prawdopodobnie w ogóle zlikwidować rosyjskie włamanie, zmuszając Rosjan do wycofania się. Na przestrzeni kolejnych dni, to miało miejsce właściwie w ciągu ostatnich dni, Ukraińcy prowadzili działania celem całkowitego zlikwidowania tego wyłomu we własnych liniach obronnych, uderzając z rejonu Wilne. Tu atakowały przede wszystkim pododdziały z ukraińskiej 12 Brygady Azowskiej, która następnie uzyskała sukces poprzez zajęcie Nowego Szachowego. W tym samym czasie działania te wspierane były uderzeniem od wschodu z rejonu Toreckie oraz Szachowe. Efektem tego było zmniejszenie tego rosyjskiego włamania u Nasady do raptem kilku kilometrów, co prawdopodobnie zmusiło Rosjan do wycofania się z rejonu włamania ze względu na to, że
rejon ten jest nieprzystający już do możliwości zaopatrywania go pod względem logistycznym. Byłaby to dla Rosjan już katastrofa. Także możemy tu mówić o ustabilizowaniu sytuacji przez wojska ukraińskie, o zlikwidowaniu tego ogromnego zagrożenia, które ciążyło nad ukraińskimi pozycjami na północ od Pokrowska i Myrnochradu. Ze względu na to prawdopodobnie Rosjanie zmienili kierunki natarcia. Na ten moment rosyjskie działania koncentrują się w rejonie rodyńskie, Krasnego Łymanu. Jeżeli chodzi o Krasny Łyman, to co najmniej połowa zabudowań tej wsi jest pod kontrolą rosyjską. Rodyńskie również też w części pozostaje pod kontrolą rosyjską, ale mówimy tutaj raptem o prawdopodobnie 20-30% kontroli zabudowań. Na ten moment sytuacja w rejonie Pokrowska z punktu widzenia ukraińskiego została więc ustabilizowana, ale nie oznacza to oczywiście, że przestała ona być dramatyczna, gdyż nadal drogi dojazdowe do tego miasta pozostają pod rosyjską kontrolą w wymiarze uderzeń dronów FPV. Sytuacja logistyczna, zaopatrzeniowa nie uległa poprawie. Ukraińcy mają poważne problemy zaopatrzeniowe, mają poważne problemy, jeżeli chodzi o możliwości ewakuacji rannych. Wielu rannych po prostu nie dożywa możliwości ewakuacji ze względu na zagrożenie ze strony dronów. Przesuńmy się w takim razie w kierunku wschodnim pomiędzy Toreckiem, czy właściwie już teraz Konstantynówką, a Dobropolem. Samo Dobropole, do którego Rosjanie te kilka dni temu się zbliżyli, ale zostali stamtąd wyparci, jest pod ciągłą presją rosyjskich dronów FPV, a także bombardowań lotniczych. Jeżeli chodzi o bombardowania lotnicze, to Rosjanie rzeczywiście cały czas intensyfikują uderzenia powietrzne przy użyciu bomb szybujących w rejonie Pokrowska, Myrnochradu, Dobropola oraz Konstantynówki. Na przestrzeni ostatniego tygodnia kolejnych kilkaset uderzeń powietrznych, około 200, 300, 400 bombardowań dziennie po stronie rosyjskiej, głównie w tym rejonie. Co może oznaczać, że te ukraińskie kontrataki, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich dni w rejonie Kuczeriew Jaru, Złotego Kołodziazu, Nowego Szachowego, mogły być obarczone dużymi stratami na skutek właśnie bombardowań i fabowania ukraińskich jednostek szturmowych, które prowadziły tutaj działania. Przesuńmy się wobec tego nieco dalej na wschód. Rosjanie prowadzą działania pomiędzy Konstantynówką a Dobropolem, przede wszystkim z rejonu Popiw Jaru, zajmując Połtawkę, Rucyn Jar, próbują przesuwać się dalej w kierunku północnym. Cały czas Rosjanie prowadzą również działania w rejonie Wołodymirówki, Szachowego, Pankiwki celem zlikwidowania tych ukraińskich pozycji, które mieszczą się właśnie w rejonie wszystkich wspomnianych miejscowości. Brak powodzenia w tym rejonie po stronie rosyjskiej doprowadził do tego, że nie udało się Rosjanom wyzyskać tego wyłomu, przełomu, tego przełamania, które osiągnęli kilka dni temu w rejonie Złotego Kołodziazu, gdyż były to miejscowości, przez które przechodzą drogi, które wspierałyby Rosjan pod względem logistycznym. Ukraińcy cały czas kontrolują ten niezwykle istotny teren. Przesuńmy się nieco w kierunku wschodnim, docieramy właściwie do Konstantynówki. Tu działania rosyjskie doprowadziły w ostatnim czasie do opanowania Szczerbeniówki oraz Kateryniówki na południe od zbiornika Kłeban-Byk. Ukraińcy stopniowo wycofują się z tego rejonu, jednak z dość dużym opóźnieniem. Właściwie jednostki ukraińskie, które bronią się w tym rejonie, są praktycznie przez Rosjan okrążone ze względu na rosyjską presję od wschodu i zachodu, gdzie Rosjanie dotarli niemalże do brzegów wspomnianego zbiornika wodnego. Niemniej sama wieś Kłeban-Byk bezpośrednio na południe od zbiornika pozostaje pod kontrolą ukraińską. Przesuńmy się nieco na wschód, bezpośrednio właściwie na wschodnich przedmieściach Konstantynówki. Rosjanie po wcześniejszym opanowaniu Biłej Hory osiągnęli powodzenie w sąsiedniej wsi Aleksandro-Szultynę. Co najmniej większa część zabudowań tej wsi została przez Rosjan opanowana, skąd też dojdzie do prawdopodobnych prób przenikania do samej Konstantynówki, chociaż jeszcze nie miało to miejsca. Jeżeli chodzi o Czasów Jar, to miasto to pozostaje pod większości przynajmniej kontrolą rosyjską. Jednocześnie Rosjanie osiągają powodzenie na północny zachód od Czasów Jaru na kierunku miejscowości Majskie. Na ten moment nie wydaje się jednak, by były to działania prowadzone na szerszą skalę. Raczej są to niewielkie w swej skali działania zaczepne po stronie rosyjskiej. Przesuńmy się w kierunku północnym, docieramy do Siewierska. Działania rosyjskie na kierunku siewierskim uległy wyraźnej intensyfikacji na przestrzeni ostatnich dni. Jest to jeden z tych rejonów, gdzie intensywność rosyjskich uderzeń powietrznych jest największa. Nawet można powiedzieć, biorąc pod uwagę skalę
uderzeń powietrznych do rejonu. Jest ona większa niż liczba uderzeń powietrznych w rejonie Konstantynówki i Pokrowska, co może niechybnie oznaczać rosyjską próbę przeprowadzenia szerszych działań zaczepnych w niedalekiej przyszłości celem podejścia pod Siewiersk, a następnie rozpoczęcia walk o to ukraińskie miasto. W tym momencie Rosjanie znajdują się około 2, 3, 4 km od pierwszych zabudowań Siewierska. Ukraińcy wycofali się na ostatnią linię obronną bezpośrednio przed tymi zabudowaniami. Nieco dalej na północ od Siewierska Rosjanie osiągnęli powodzenie w miejscowości Serebrianka. Ta w większości jest pod kontrolą rosyjską. Jednocześnie Rosjanie posuwają się po obu brzegach rzeki Doniec, a najdonioślejsze w swej randze powodzenie Rosjanie w ostatnim czasie osiągnęli na północnym brzegu Dońca, gdzie wyparli właściwie bez wdawania się w cięższe walki Ukraińców z Lasu Serebrańskiego, które wojska ukraińskie utrzymywały od jesieni roku 2022. Przez te 3 lata właściwie trwały tam nieustanne, ciężkie walki, głównie o charakterze pozycyjnym, ale ze względu na rosyjskie powodzenie kilka kilometrów dalej na zachód, gdzie Rosjanie stopniowo wypierali wojska ukraińskie ze wschodniego brzegu rzeki Żerebiec, zajmując Jampoliwkę, następnie Torskie, i pod groźbą głębszego oskrzydlenia Ukraińcy, również celem skrócenia linii frontu, wycofali się z Lasu Serebrańskiego, próbując oprzeć linie obronne o wspomnianą rzekę Żerebiec, przez którą Rosjanie oczywiście przeszli już dobre kilka miesięcy temu, osiągając powodzenie i pogłębiając, poszerzając swój przyczółek na zachodnim brzegu Żerebca. W ostatnim czasie Rosjanom udało się zająć miejscowość koło Diazji, prawdopodobnie również sąsiednie Myrne zostało przez Rosjan opanowane. Jednocześnie mamy działania rosyjskie w Torskie, jego wschodnia część na wschodnim brzegu Żerebca jest pod kontrolą rosyjską. Trwają również walki o miejscowość Zariczne na zachodnim brzegu Żerebca, na zachód od Torskie. Miejscowość ta w części również została już przez Rosjan opanowana. Pełne zajęcie Zariczne doprowadzi do tego, że staniemy przed widmem trzeciej bitwy o Łyman. Miasta, które zostało zdobyte przez Rosjan wiosną, latem roku 2022, następnie na jesieni roku 2022 zostało przez Ukraińców odzyskane. W tym momencie po tych stopniowych przesunięciach w kierunku zachodnim Rosjanie znaleźli się właściwie na przedpolach tego ukraińskiego miasta. Jeżeli chodzi o rosyjski przyczółek na zachodnim brzegu Żerebca, to w jego południowej części, jak wspomniałem, Rosjanie odnieśli powodzenie, zajmując wieś koło Diazji, zaś w jego północnej części Ukraińcy rozpoczęli serię kontrataków, odzyskując wieś Nowy Mir, a następnie prawdopodobnie również miejscowość Nowomichajliwka. Trwają ukraińskie działania na kierunku Kateryniwki, jak do tej pory zakończone niepowodzeniem. Przesuńmy się wobec tego w kierunku północnym, docieramy do rejonu Kupiańska. Na południe od tego miasta, jednocześnie na wschodnim brzegu Oskołu, sytuacja pozostaje całkowicie stabilna. Walki na kierunku Zachryzowe, Kolesnikiwki bez większych zmian terenowych. Zaś jeżeli idzie o sam Kupiańsk, to oczywiście walki o to miasto już trwają. Przy czym, jak się wydaje, celem rosyjskim nie będzie szturmowanie samego Kupiańska i zdobywanie go w walce zbrojnej. Zamiast tego, zgodnie z tu niezbyt lotnymi przewidywaniami, ale jednak Rosjanie dążą do oskrzydlenia Kupiańska od północy, a następnie zachodu. W ostatnim czasie potwierdzono zajęcie przez Rosjan miejscowości wcześniej Cholubiwka, następnie Radkiwka, następnie Myrowe i dotarcie rosyjskich żołnierzy do wsi Soboliwka na zachód od samego Kupiańska. Oznacza to, że przynajmniej jedna z dróg dojazdowych do tego miasta jest już praktycznie odcięta od możliwości wykorzystywania. Ukraińcom pozostała droga południowa, ta jednak z punktu widzenia możliwości wykorzystywania jej do zaopatrywania garnizonu kupiańskiego ma dużo mniejsze znaczenie ze względu na to, że biegnie ona od południa, przechodząc przez Sękowe i pozycje rosyjskie, to też nie może być przez Ukraińców wykorzystywana. Sytuacja w Kupiańsku jest z punktu widzenia ukraińskiego dość alarmistyczna i należy spodziewać się potencjalnego odwrotu ukraińskiego ze względu na groźbę okrążenia tego miasta, przy czym zaznaczyć należy, że nadal z punktu widzenia zarówno rosyjskiego, jak i ukraińskiego kierunek kupiański ma trzeciorzędne znaczenie. Na sam koniec przesuńmy się w okolice obwodu charkowskiego. Na kierunku wołczańskim sytuacja całkowicie stabilna. Sytuacja nie uległa tu zmianom na przestrzeni ostatnich dni. Również jeżeli chodzi o obwód sumski, to nie należy tutaj zwracać szczególnej uwagi na ten rejon. Zarówno dla Rosjan, jak i Ukraińców teren ten stracił jakiekolwiek znaczenie i obie strony przestały zwracać na niego większą uwagę. Działania mają raczej charakter wyłącznie pozycyjny.
I na sam koniec, tak jak Państwu obiecałem, zwróćmy się jeszcze do omówienia działań powietrznych obu stron na przestrzeni ostatnich dni. W momencie, w którym nagrywam dla Państwa te słowa, trwa kolejne silne rosyjskie uderzenie powietrzne, prawdopodobnie przy użyciu zarówno bezzałogowców typu Gerań bądź też Szachet, jak i pocisków balistycznych, tudzież manewrujących. W momencie, gdy nagrywam dla Państwa ten raport, nie są jeszcze znane szersze informacje na temat celów rosyjskich uderzeń powietrznych, a także skali tego ataku. Natomiast ostatni większy atak rosyjski miał miejsce w nocy z 20 na 21 sierpnia. Wtedy to Rosjanie użyli około 574 bezzałogowców typu Gerań, a także licznych pocisków balistycznych oraz manewrujących. Mamy informację, że w trakcie tego ataku Rosjanie użyli do 4 pocisków typu Kinżał, 2 pocisków balistycznych typu Iskander, 14 pocisków Kalibr oraz 19 pocisków H-101. Celem tych rosyjskich ataków były ukraińskie obwody, głównie na zachodniej Ukrainie. Trafione zostały m.in. będące właściwie własnością amerykańskiego kapitału zakłady elektroniczne Flex, w których wedle pogłosek, oczywiście niepotwierdzonych, miały być produkowane ukraińskie bezzałogowce. Jeżeli zaś chodzi o ukraińskie uderzenia, to do poważniejszych doszło choćby 20 sierpnia, kiedy to ukraińskie bezzałogowce trafiły w rafinerię w Nowoszachteńsku w obwodzie rostowskim. Przez kolejne 3 dni rosyjskie służby walczyły z rozległym pożarem. 24 sierpnia Ukraińcy doprowadzili do uszkodzenia elementów instalacji do przetwórstwa ropy w rafinerii w Syzraniu. I wreszcie również 21 sierpnia Ukraińcy po raz kolejny doprowadzili do wstrzymania tłoczenia ropy rurociągiem Drużba. Prowadzili również uderzenia powietrzne przy użyciu głównie bezzałogowców na kierunku Krymu oraz choćby obwodów woroneskich czy okolic Petersburga. I w ten sposób dotarliśmy do końca kolejnego odcinka raportu z frontu. Na koniec zachęcam Państwa do rozważenia wsparcia finansowego dla naszej działalności, bo to dzięki Państwa ofiarności, Państwa hojności kolejne odcinki raportu z frontu mogą regularnie pojawiać się na naszym kanale, a Państwo mają dostęp do sprawdzonych, świeżych i obiektywnych informacji zza naszej wschodniej granicy. Wspierać nas możecie za pośrednictwem serwisu Patronite pod adresem patronite.pl/Nowy Lat, a wszelkie szczegóły odnośnie tej, a także innych możliwych form wsparcia znajdą Państwo w opisie tego nagrania. Zachęcam również na koniec do subskrypcji naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków raportu z frontu. Za dziś serdecznie Państwu dziękuję i do usłyszenia już niedługo.